Partnerem odcinka jest serwis i aplikacja wakacje.pl. Szanowni Państwo, moi drodzy, na sam początek tegoż programu proponuję przenieść się w przeszłość. I by owe przenosiny Wam ułatwić, wyobraźcie sobie najpierw tego, kogo widzicie, czyli mnie, jako mężczyznę, znacznie młodszego, nieco tylko bardziej postawnego i przystojnego, odzianego w napierśniki charakterystyczne, w pyszny hełm, z mieczem, charakterystycznym greckim mieczem przytroczonym do pasa. No i jeśli sobie to wyobrazicie, to przeniesiemy się wówczas w to miejsce do roku 333 przed naszą erą. Jesteśmy bowiem w starożytnym mieście, w pozostałościach po tymże mieście, mówiąc precyzyjniej, mieście o nazwie Faselis. I właśnie tutaj, w rzeczonym roku, przechadzał się Aleksander Macedoński, przechadzał się wśród aplauzu zgromadzonych mieszkańców. Zatem Faselis, moi drodzy, wgłębmy się teraz werbalnie w jego historię. Faselis w VII wieku przed Chrystusem założyli koloniści z wyspy Rodos. No i było to starożytne greckie miasto, takie klasyczne greckie polis. Potem Rzym. I w czasach rzymskich rozkwitło niebywale. To był naprawdę wielce znaczący organizm miejski. No ale jak wiemy, Rzym upadł, podzielił się na cesarstwo zachodnie i wschodnie. I Faselis przypadło w udziale cesarstwu wschodniemu, czyli Bizancjum. Również miało jeszcze wtedy czasy świetności. Do tego stopnia było ważne, że ustanowiono tutaj biskupstwo. Jak wiemy, chrześcijaństwo zostało religią panującą zarówno w cesarstwie zachodnim, jak i wschodnim. Tutaj Bizancjum, obrządek wschodni, nie będziemy teraz wchodzić w detale, to nieco później. Chodzi o to, że świat potem raptownie zaczął się zmieniać. I to, z czego tutejsi żyli, czyli handel, no przestało mieć rację bytu, gdyż zanikły szlaki handlowe, które zarówno w czasach starożytnej Grecji, starożytnego Rzymu, jak i początków Bizancjum funkcjonowały niezwykle sprawnie. Najazdy arabskie i miasto zostało w VII wieku naszej ery, w VII wieku po Chrystusie opuszczone. Teraz odkrywają je nie tylko archeolodzy, cały czas trwają tutaj prace, ale jest jedną z atrakcji turystycznych tego miejsca. No właśnie, jakiego miejsca? O tym powiem Wam dosłownie 100 metrów stąd. A zatem umiejscowienie. Ów szum fal pochodzi z Morza Śródziemnego. Jestem bowiem nad Morzem Śródziemnym. Ale w Azji Mniejszej. Jestem w Turcji, w tej jej części, w której jeszcze nigdy nie byłem. Znam dość dobrze europejską część Turcji, penetrowałem ją samochodem wiele razy, również tą nad Morzem Czarnym, tam zresztą świetna herbata z nad Kara Deniz, czyli z nad Morza Czarnego pochodzi. Znam Stambuł, przez Bosfor przejechałem tylko raz, a tu nie byłem nigdy. Ale wyście, drodzy rodacy, byli tu wiele razy, ponieważ ten fragment tureckiej Riviery, okolice miasta Antalya, jest top kierunkiem do zorganizowanych wycieczek. Więc będę starał się dzisiaj pokazać, że oczywiście wspaniale jest nic nie robić na wakacjach, leżeć nad basenem, ale żeby ten obraz był pełny, cudownie jest też ruszyć się ciut z hotelu, by zobaczyć takie oto wspaniałości, jakie i waszym oczom ukażą się dziś.
Morze Śródziemne, turecka Riviera, Azja Mniejsza. Wiele razy w czasie mych peregrinacji przekonałem się, jak ważna dla starożytnych była kultura. No wszędzie, gdzie zakładali miasto, budowali teatr. No nie inaczej było tutaj. To jest teatr z czasów greckich, przerobiony przez Rzymian. Szacuje się, że liczebność danego miasta to jest pojemność teatru razy 3. Ten teatr już w czasach rzymskich mógł pomieścić 5000 ludzi, zatem miasto liczyło sobie pewnie około 15 000 ludności. Kultura, ale również higiena. Mamy tutaj ruiny, ale świetnie zachowane, publicznych latryn oraz łaźni. Przypływali ludzie z morza. Musieli iść do łaźni nie tylko po to, by się umyć, również by zobaczyć, czy nie mają na ciele jakiejś wysypki, czy nie przywlekli jakiejś zarazy. To wszystko tutaj jest. Przepiękna zatoczka, czyli naturalny port. Zresztą takie zatoczko-porty są tutaj 3. I to właśnie owo położenie przesądziło o założeniu miasta. Jak ono było ważne? No niechaj świadczy o tym fakt, że był tutaj ze znanych starożytnego świata nie tylko Aleksander Macedoński. Tutaj zresztą w jednej z tych zatoczek stacjonowała jego flota wojenna, ale był tu również cesarz Hadrian. No, on wprawdzie był niemal wszędzie w swoim imperium, bo podróżował jak oszalały, no ale jednak nie we wszystkich miastach rzymskich był. A poza tym w tym miejscu mamy wszystko, co tak naprawdę nas tutaj przyciągnęło. Zabytki z jednej strony, ale piękno tureckiej Riviery, Morze Śródziemne, góry Taurus, no po prostu cudo. Góry Taurus, wspaniałe, potężne, niezwykle długie pasmo, bo rozciąga się na 1600 kilometrów. Jesteśmy w Taurusie Środkowym i w tym miejscu te góry niemal opierają się o morze. Te szczyty, które widzieliśmy wcześniej w antycznym mieście, to właśnie był Taurus. Wjechaliśmy trochę w głąb. Góry, które będziemy widzieć w kilku naszych tureckich odcinkach, ponieważ będziemy się przez nie z samochodem przedzierać. Ale na razie jesteśmy tutaj po to, po pierwsze, by pokazać nieco owego górskiego krajobrazu, ale również w sprawach zasadniczych z punktu widzenia naszego programu. Maleńka wioska Ulupinar, naprawdę maleńka. Kilka domów, świątynia, czyli meczet, ale w okolicy działa kilka bardzo słynnych restauracji. Dosłownie niemal kilkaset metrów stąd. No i grzechem byłoby przynajmniej w jednej z nich nie zasiąść. Z gór spływają strumienie, a w strumieniach pływają pstrągi. No i nad tymi strumieniami rozłożone są restauracje. To miejsce nazywa się Botanik. No i w ogóle taka koncepcja restauracji nad górskim strumieniem, no jako żywo Bośnia. Zresztą w ogóle ta okolica tutaj górska Bośnię mi do złudzenia przypomina. Nie tylko pstrągi, zresztą menu za chwilę, ale jak się tu siedzi wspaniale, no to nie są normalne stoliki, są dywany, trzeba zdjąć buty, no i tutaj się siedzi jak? No po turecku, przecież jesteśmy w Turcji. Ponieważ nie samym pstrągiem człowiek żyje, więc zamówiliśmy co? Różne oblicza tego, co w tym kraju, a zwłaszcza w górach najlepsze, czyli jagnięciny. To jest Adana kebab, czyli na takim mieczu mielona jagnięcina pieczona. Tutaj mamy kuzu shish, czyli jagnięce szaszłyczki zdjęte z owego miecza. Tutaj mamy jagnięce kotleciki. Do tego różnego rodzaju dodatki, meze. To jest jogurt z miętą. To jest pasta z pomidorów i papryki. Ciepły chlebek, jeszcze pękaty prosto z pieca. Ryż razem z bulgurem. Cebula marynowana
nasolona, odciśnięta, mnóstwo natki pietruszki. To jest sałatka pasterska. Moi drodzy, to jest coś, co tutaj, o, tu jeszcze jest taki bardzo długi kebab, czyli również mięso z miecza. Na metry się go zamawia. To nie jest, widzicie, tutaj to było wbite, formowane dłońmi i tak nad ogniem, na takim mieczu, mieczo szabli pieczone. Trochę tego. Trochę tego. Wspaniałe. Równie wspaniałe jak krajobraz wokół. Jesteśmy w pierwszym miejscu naszego pobytu, noclegowym miejscu. Tu spędzamy 3 noce. Hotel o niekiepskiej naprawdę nazwie Żużu Premier Palace. Jesteśmy oczywiście niedaleko Antalii, bo tam jest lotnisko, ale jesteśmy obok miasta Kemar, ponieważ to właśnie tutaj jesteśmy bliżej gór. No mamy połączenie gór z morzem po prostu. No i postanowiliśmy, że właśnie tu będzie dobrze i tak jest dobrze. Moi drodzy, przede mną wszystkie składniki konieczne do zrobienia dania, które robiłem kilka razy w Polsce. I kiedy pierwszy raz przeczytałem przepis, a potem zrobiłem danie, to nie miałem pojęcia, że z tak w sumie nikczemnych, w cudzysłowie, składników może wyjść coś tak wspaniałego. To są pory w oliwie, zeytinegli prasa po turecku. Przepraszam, jeśli jakiś błąd w wymowie poczyniłem albo w akcencie. Wziąłem przepis z tureckiej książki, którą sobie kiedyś kupiłem w Stambule i to jest naprawdę super rzecz. Pory w oliwie. No więc tak, tutaj mamy oliwę, 6-8 łyżek, dość sporo i teraz, ona jeszcze nie musi być gorąca. Na tę oliwę wrzucam posiekaną cebulę i teraz dodaję tutaj większość czosnku, który spoczywa w owej miseczce. Zostawię sobie odrobinkę czosnku, będę dalej z nim kolejne rzeczy czynił. To teraz sobie tutaj będzie pykać i mrugać, a teraz pory. Pory, no w zasadzie tylko białe części, umyte, ale trzeba je odpowiednio przygotować. Trzeba zdjąć tę pierwszą warstwę, nie nacinając wszakże całości. Jeśli natniemy tak pora, to on potem w garnku, kiedy pokroję go tak, jak za chwilę to zrobię, rozpadnie się. A nam chodzi o to, by, to może być łykowate, a nam chodzi o to, by w naczyniu mieć takie porowe kawałki. Więc trzeba to właśnie tak zrobić, sprawdzając, czy tutaj w środku nie ma jakiegoś brudu, jakiejś ziemi. Wówczas trzeba to dokładnie umyć. Kroję tak i czekam, aż cebula zacznie migotać na patelni. Czosnek pachnie, cebula mięknie i teraz dorzucamy kawałki pora, a w zasadzie porów, bo są tu 4 pory i to się powinno razem dusić 2-3 minuty. Chodzi o to, żeby nic się nie przypaliło, nie przyrumieniło nawet. To na razie bez żadnych przypraw. O, tak sobie tutaj będzie w tej kąpieli oliwnej dochodzić. Dwa dominujące dźwięki mam wokół siebie, mianowicie szum morza i dźwięk duszonych na oliwie porów. I trudno powiedzieć, który jest piękniejszy, ale w tym wypadku one są ze sobą niezwykle spójne. No nie jest to potrawa morska, no ale sami widzicie, co jest za mną. Góry, więc mare e monti, jakby powiedzieli Włosi. Teraz kolejne rzeczy. Jak widzicie, tutaj mam ryż. Bardzo niewielką ilość ryżu. To jest łyżka, kopiata łyżka ryżu. Tak, tylko tyle. Ryż długoziarnisty, który chwilę moczyłem. Płukałem parę razy pod bieżącą wodą i moczyłem po to, by pozbyć się z niego krochmalu. I teraz ten ryż, tak, jego jest naprawdę niewiele. Mniej więcej równomiernie, jeśli się da, wsypujemy.
On, pamiętajcie, napęcznieje. To nie jest ryż z porami. On jest tutaj tylko takim lekkim kontrapunkcikiem. No i teraz płyn. W przepisie mamy albo wodę, albo bulion, wywar drobiowy, albo też jarzynowy. Ja mam kombinację dwóch. To jest mianowicie trochę mocnego bulionu drobiowego. Dostałem go tutaj z kuchni. Tam jest kuchnia, hotel i wszystko. Ale tego będzie za mało. W przepisie na 4 pory jest 300 ml płynu. Więc trochę tego mało. Dolewam wody, wlewając ją tak, by ziarenka ryżu spadły z porów. Ok. I teraz przyprawy. Przyprawy jakże proste. Jakże proste. Sok z cytryny. Wycisnę połowę cytryny bez pestek. Jest. I pestka jedna wpadła. Zawsze tak jest, ale już ją mam. Chodź tu. Jest. Naści. No widzicie, jak ją tu wyrzucę, być może tu wyrośnie drzewko cytrynowe. To ten klimat. Sok z cytryny. Sól. Ten bulion, próbowałem go. Jest mało słony. Więc sól i trochę cukru. Smak będzie jeszcze można potem poprawić, znaczy dosolić, bo odsolić się nie da. Ostatnim etapem jest odparowanie dania. Ale najpierw sprawdźmy, jak to wygląda. Widzicie wyraźnie. Jeszcze jest trochę wody i bulionu, ale ten płyn zaraz zniknie. On wsiąknie zarówno w ryż, jak i w pory. Sprawdźmy, jaki jest ryż. Mięciutki. Teraz na niewielkim ogniu to odparowuje, ale trzeba do tego dodać koperku. Sporo koperku. Miejscowa miłość do koperku jest wspólna z naszą nacją, ponieważ my lubimy koperek, a w zasadzie kochamy i Turcy kochają koperek. Wiele dań tutaj jest niezwykle koperkowych i koperek właśnie, nie tymianek, nie rozmaryn, koperek w tym daniu jest najważniejszy. Koperek w środku i teraz trochę świeżo zmielonego czarnego pieprzu. Wyłączyłem już pod tym ogień. To jest jedzone letnie albo też wręcz chłodne, więc teraz to sobie stygnie. No i jaką to ma konsystencję? No ryż ma konsystencję risotta, ale tego ryżu jest tutaj bardzo niewiele. Tak naprawdę to, co zostało, to oliwa. I teraz już muszę zrobić jedną z ostatnich rzeczy. Bo to się albo je tak, tylko z cząstkami cytryny, którą się jeszcze całość skrapia, ale można też zjeść to w trochę inny sposób. Ten inny sposób polega na tym, że najpierw trzeba solą rozetrzeć na desce albo też utłuc w moździerzu trochę czosnku. Ów czosnek przekładam teraz do miseczki. Tutaj mam jogurt. Wspaniały, naturalny, gęsty, turecki jogurt. No, oczywiście jak zrobicie to z jogurtem greckim albo z polskim porządnym jogurtem typu greckiego, bo tak się to w Polsce nazywa, to nic się nie stanie. Teraz trzeba to wymieszać. Dlatego tego czosnku jest niewiele, bo i jogurtu jest niewiele. Zobaczcie, jakie to jest gęste. Trochę soli, trochę czosnku. To nie ma być czosnkowa masakra piłą mechaniczną. To ma być delikatnie czosnkowe i trochę słone. To odkładam. Teraz zdejmuję owo naczynie, kładę je tutaj i mamy zamianę. Mianowicie mały rondelek i teraz w tym rondelku robię masło. Jakże charakterystyczne masło, które wykańcza wiele tureckich potraw. Masło już jest prawie noisette, czyli palone, ale teraz zmieni swój smak i zmieni swój kolor, gdyż na patelenkę do rondelka wędruje kirmizi biber, czyli wspaniała, lekko ostra, tłuczona
papryka. Nie papryka w proszku, tylko w takich płatkach. Kupicie ją w każdym sklepie z tureckimi specjałami w Polsce. Takową w domu posiadam. Dobra, i teraz wykańczamy rzecz. Dobra, już nie jest gorące. Nieco porów wędruje na talerz. Spójrzcie, jakie jest dno patelni, już wam to pokażę. Jest suche. Ten cały smak jest w środku. No i teraz, jak powiedziałem, albo cząstka cytryny, albo właśnie tak. Ów gęsty, wspaniały jogurt, na tyle gęsty, że muszę się posłużyć łyżeczką ekstra. Rozkładamy go tutaj. O, jest. I teraz, właśnie teraz. Masło z Kirmizi Biber. Moi drodzy, to jest po prostu tak dobre. Kilka porów, trochę oliwy, trochę cebuli, trochę czosnku, koperek i mamy danie wspaniałe. Wspaniałe. Chodzi o to, żeby było wszystko w jednym kęsie. Por, koperek, ten sos jogurtowy, masło z papryką i wszystko jest. Niezwykłe, jak sposób przygotowania zmienia niektóre rzeczy. No, pory pokrojone w takie kawałki mają konsystencję niemal taką jak białe szparagi. To jest naprawdę wyborne danie. Kącik partnerski. Partnerem naszej wyprawy do Turcji jest serwis wakacje.pl. Turcja to niezwykle popularny wśród rodaków kierunek wakacyjny i trudno się temu dziwić. Po pierwsze, niezwykle korzystne połączenia. Czartery, 2,5 godziny lotu, wiele miast w Polsce, kilka odlotów dziennie. Po drugie, wielki, wspaniały kraj, jakże różnorodny. Różne możliwości wypoczynku, albo leżenie na plaży, czy też śródziemnomorskiej, czy też egejskiej, albo zwiedzanie niezwykle fascynującego interioru. W aplikacji wakacje.pl w sposób niezwykle wygodny, poprzez kilka kliknięć, znajdziecie setki ofert różnych biur podróży. Od Was tylko zależy, którą wybierzecie. Turcja poleca się Waszej uwadze. Koniec kącika partnerskiego. Obiecana Antalya. To jest dzisiaj naprawdę wielkie miasto. Szacuje się, że mieszka tu 1,5 miliona ludzi. Jestem w najnowszej części w tej chwili. Ta dzielnica nazywa się Lara. Będziemy oczywiście pokazywać zabytki. Przejedziemy do starej Antalii, ale na razie chcę Wam pokazać coś tutaj. Przy okazji, przepraszam, mówię nieco przez nos, ale przeziębiłem się w samolocie. Zamknięte pudło, ktoś musiał być przeziębiony i teraz jestem ja. Dlatego też piję sok z granatów. Po pierwsze dlatego, że jest przepyszny, świeżo wyciśnięty. Po drugie dlatego, że jest to maksymalna kondensacja witaminy C. Zresztą będę dzisiaj w mieście przyjmował różne inne specyfiki doskonale zwalczające przeziębienie. Na razie chcę Wam pokazać coś, co nie tyle jest zasługą człowieka, no bo miasto jest zasługą człowieka, bo to człowiek je zbudował. Chcę Wam pokazać coś, co stworzyła przyroda. Tutejsze tereny to tereny krasowe, no czyli mamy skały, z których wypływają podziemne rzeki, ponornice, tak jak Trebisznica w Trebinie, w Bośni i Hercegowinie. Pokazywałem Wam ją wiele razy. No i to jest właśnie krasowa rzeka. Ona się nazywa Karbuz Çay. Czaj to po turecku rzeczka, herbata również, ale też rzeczka, a karbuz to arbuz. Już wiecie, skąd mamy to słowo. No i ta nazwa doskonale określa jej niegdysiejsze funkcje, ponieważ wzdłuż jej brzegów uprawiano na masową skalę arbuzy. Dlaczego? No po pierwsze dlatego, że była woda, więc można było nawadniać pola. Po drugie, chodziło o to, że dało się te arbuzy spławić, no i po prostu zawieźć je jakąś jednostką wodną dla łaknących arbuzów. A po trzecie, i to jest niezwykle ważna funkcja, można było te arbuzy w tej lodowatej
to oni ponornicy schłodzić. Ciepły arbuz tak naprawdę nie nadaje się do niczego. Zarówno tu w Turcji, jak i na Bałkanach bardzo często widzimy takie arbuzowe sterty, na które leje się woda z lodowatego strumienia, ponieważ zimny arbuz to jest esencja wszystkiego. No więc Karbuz czaj, ale ta rzeka ma jeszcze jeden niezwykle spektakularny moment. Tam kawałek niżej. W taki oto sposób arbuzowa rzeczka kończy swój rzeczny bieg i trzeba przyznać, że jest to sposób niezwykle spektakularny, bo mamy klify i mamy wspaniały wodospad. Powiedziano mi, że w tej chwili on nie jest aż tak silny, aż tak wspaniały, no bo śniegi w górach, ich zresztą jest coraz mniej, w górach Taurus stopniały już dawno temu, a było ich właśnie niewiele, więc teraz to jest podobno nic przy tym, co może tu być w marcu na przykład. No ale i tak jest przepięknie. No i klify. I to wszystko, co tutaj jest, widzicie te osiedla mieszkaniowe, to jest kwestia ostatnich 20 lat. Tutaj 20 lat temu byli panowie, którzy uprawiali arbuzy. Niemal wyłącznie oni. Wkraczamy teraz w historyczną część miasta i będziemy mieli w jednym niemal kadrze różne epoki historyczne, znacznie często, bardzo znacznie od siebie oddalone. No bo to jest wcześniutkie średniowiecze, pozostałości po bizantyjskich murach obronnych. To jest Sahat Kula, czyli wieża zegarowa, sam początek XX wieku. Każde szanujące się miasto w Imperium Osmańskim takową wieżę posiadało. Wiele razy pokazywałem wam to w różnych miejscach w Bośni. Tutaj mamy meczet z czasów osmańskich. To jest XVI wiek. Ale jeśli skierujemy wzrok w tamtą stronę, będziemy mieli czasy seldżuckie. To właśnie Turcy seldżuccy jako pierwsi zajęli od Bizancjum te tereny i to jest meczet z wieku XIII. A my będziemy szli w dół i jeszcze w czasie się przeniesiemy. Brama Hadriana, czyli wejście do dawnego rzymskiego miasta w formie łuku triumfalnego. Pochodzi z II wieku naszej ery. O Hadrianie już trochę w tym odcinku mówiłem, no więc był oczywiście również tutaj. On był niemal wszędzie, nie tylko w tej okolicy. Ale historia Antalii jest znacznie starsza, ponieważ założył miasto niejaki Attalos II, król Pergamonu. I to było w II wieku przed Chrystusem. Więc najpierw Pergamon, czyli starożytni Grecy, potem Rzymianie, następnie Bizancjum, bo obok bramy mamy później dobudowane przez Bizantyjczyków fortyfikacje. Po Bizantyjczykach Turcy seldżuccy, potem Turcy osmańscy, a dzisiaj Republika Turecka. Zresztą widać tu wyraźnie, jak poziom miasta się podniósł. No to samo mamy na przykład w Krakowie. Kiedyś tych schodów tutaj nie było. To jest po prostu oryginalny rzymski bruk tam na dole i oryginalne wejście do miasta. No tylko miasto dzisiaj jest wyżej. Stare miasto w swej formie z czasów osmańskich, czyli wąziutkie uliczki i architektura, którą widzieliśmy wiele razy na przykład na Bałkanach. No wszędzie tam, gdzie kiedyś Imperium Osmańskie docierało. Dzisiaj w tych domach, niektóre bardzo ładnie odnowione, a w zasadzie większość z nich, mieszczą się pensjonaty, kawiarnie, sklepy. Idziemy w miejsce nieprzypadkowe, w miejsce, gdzie pejzaż znacznie się rozszerzy. Stąd widać najlepiej, dlaczego to Pergamończycy właśnie w takim miejscu założyli miasto. No bo mamy zatokę, czyli naturalny port. No i mamy wielki masyw gór Taurus, które osłaniają to miejsce od strony lądu. Dlatego też tak długa i wspaniała historia. Miasto ważne w czasach greckich, miasto ważne w czasach rzymskich, miasto ważne w czasach seldżuckich, osmańskich, ważne również i dzisiaj. Będąc tutaj, trudno nie poruszyć tematu doner kebaba. No bo to jest temat nie tylko kulinarny, to jest temat
historyczny, to jest temat socjologiczny i temat biznesowy. To jest w ogóle arcytemat, moi drodzy. To miejsce, czyli Topçu Kebab, działa od roku 1885 i zostało otwarte niedługo po tym, jak w ogóle wymyślono taki sposób opiekania mięsa nad rusztem, czyli nie poziomy, a pionowy ruszt, który się kręci. To wynaleziono w Turcji właśnie pod koniec XIX wieku. Zaraz zamówię solidną porcję i będę się rozwodził więcej, ale już nad jedzeniem, bo naprawdę jest o czym mówić. Myślę, że konieczność stała za tym wynalazkiem, no bo taki ruszt to jest znacznie więcej miejsca, a tutaj mniejsza przestrzeń, no i trochę inny sposób. No i to zmieniło kulinarny świat również u nas. Ów pionowy rożen począł robić oszałamiającą karierę w całym ówczesnym Imperium Osmańskim, również na jego obrzeżach, na terenach dzisiejszej Grecji, Bliskiego Wschodu, Libanu. No i tak właśnie powstały dania takie jak gyros, shawarma, czy też meksykańskie taco al pastor. Tak, bo Libańczycy wyemigrowali, znaczna ich liczba, do Meksyku i tam zaczęli to opiekać właśnie na czymś o nazwie dener. Dener, czyli coś, co się obraca, nazwa z języka tureckiego. No i mam przed sobą dwa klasyki, ale zanim o nich, to jeszcze kolejna fala ekspansji kebaba. Lata 70. XX wieku, Berlin Zachodni i tamtejsi emigranci z Turcji, często zarobkowi. No, zaczęli robić kebaby, ale że znacznie trudniej było otworzyć lokal ze stolikami, łatwiej było mieć budkę, wpadli na pomysł, jak to podawać na wynos, do łapy. No po prostu budka, ruszt kręcący się i coś, co się dostaje jako fast food. No i tak powstał kebab, döner, zawijany durum, czyli taki placek tortillo podobny, cienki placek. Potem już zaczęto takowe mięso ścinane z tego pionowego rusztu wsadzać w różne inne rzeczy. Ale jak rzekłem, to jest, moi drodzy, klasyka. Klasyka najbardziej turecka z możliwych rzeczy, nie dla turystów, czyli mięso, wołowina i jagnięcina. Jagnięcina tłusta, ponieważ ważne jest to, by pod wpływem temperatury ów tłuszcz ogarnął całość i nadał tej całości charakterystycznego aromatu. On również wsiąka w taki placek pod spodem, pide. I tutaj nie mam nic więcej, mam tylko owe pide przesiąknięte tym aromatem mięsa i mięso. Mięso absolutnie doskonałe. To jest Iskender kebab, czyli to samo, tylko w domowym sosie pomidorowym z jogurtem. Również pide pod spodem. Mam jeszcze z rusztu i nie tylko jarzyny, pieczone pomidory, pieczona papryka, kawałki cebuli. To jest przystaweczka, a mianowicie fasola z tachiną, kawałeczkami pomidora oraz jajkiem na twardo pokrojonym. No i moi drodzy, dzisiaj tak naprawdę nie ma w Polsce miasta i miasteczka, w którym nie byłoby kebaba. Może nie być w nim restauracji, ale jakiś kebab jest. Wielu ludzi z niego u nas żyje, z robienia kebabów. Wielu ludzi u nas żyje również z opisywania tego, jakimi kebaby w danym miejscu są. One, szczerze mówiąc, najczęściej mało mają wspólnego z oryginałem, poza ową formą, poza sposobem przyrządzania. To nie jest żaden kurczak. To musi być wołowina z jagnięciną. A gościnność państwa tutaj jest na tyle wielka, że donieśli nam jeszcze takie oto szaszłyczki z mielonej jagnięciny. Mam oczywiście ajran i mam coś, co już jadłem wcześniej, coś cudownego, miejscowe, maleńkie, kiszone papryczki. Zatem świat kebabów jest wielki, czasami smaczny. Tu
znacznie częściej niż w Europie i przynoszący niezłe zyski. W samych Niemczech wartość rynku kebabowego ocenia się na 7 miliardów euro rocznie. Nie wiem, ile musiałbym mieć żołądku, by zjeść kebabów za 7 miliardów, ale te spożyję do cna na pewno. Na koniec główny powód odwiedzin tych stron, Antalii i okolic przez jakże licznych turystów, również z Polski. Oczywiście plaże. Plaże pod różnymi postaciami. Ta jest kamienista, ale są też piaszczyste. No po prostu turecka riviera i plażowanie bez końca. Nie chcę wam plażowania odbierać, moi drodzy, ale pamiętajcie, że to wszystko, co dzisiaj widzieliście, jest w zasięgu co najwyżej kilkugodzinnej wycieczki. Więc plażujcie, ale dodajcie do tego element historii, kuchni i kultury. Tak czy inaczej, miłego wypoczynku.